Witam serdecznie. Dzisiejsza bajka ma tytuł Co robić w życiu? Wyobraźnia, a rzeczywistość. Pewnego dnia w małym domku przy stoliku siedziała młoda dziewczyna. Podpierała się co chwilę o stolik. Widać było, że nad czymś myśli i coś być może nawet rozważa, gdy do drzwi zastukał młodzieniec. Chodź, Kaśka, chodź, zawołał zza drzwi. A gdzie chcesz, żebyśmy poszli? Chodź na spacer, ale już jest późno, już zbliża się wieczór. Chodź, Kaśka. Kasia wstała od stołu i wyszła z domu. Wzięła pod rękę swojego kolegę i poszli na spacer. Ale wieczór szybko się zrobił. Zrobiło się ciemno. Kaśka była zapobiegliwa i w ostatniej chwili wzięła latarkę do kieszonki, bo w sukience miała kieszonkę. Ale daleko byli od domu. Chłopak się cały czas uśmiechał i śmiał, jak Kasia mówiła, że daleko jesteśmy od domu, nie wiadomo czy trafimy, wzięłam latarkę, ale jakoś dziwnie się czuję. Oj, Kaśka, strachliwa dziewucha z ciebie. No daj spokój, Kazik, ale... No i przestawała mówić. Naraz, nie wiadomo skąd, wyrosła przed nimi ogromna brama. Tak duża, że nie było widać końca, pod samo niebo. Kaśka zaczęła szarpać ją, naciskać klamkę i brak było możliwości otworzenia jej. Spojrzała na chłopaka, a młodzieniec w tym samym momencie zaczął się zmniejszać i stał się taki malutki. Spojrzała na dół, mrówka. Mrówka się odezwała. Otwórz tą bramę, musimy przejść. No próbuję, ale nic mi z tego nie wychodzi. Ja tam jak mrówka mogę przejść. I mrówka zaczęła iść do bramy, ale okazało się, że brama była solidna i mrówka nie mogła dać rady. Nawet poszła w górę pionowo, ale okazało się, że brama była do samego nieba. Więc wróciła. Kaśka, coś się stało. Nie wiem, czy wrócimy do domu. No widzisz, mówiłeś, że tylko ja się boję i że jestem nadwrażliwa może, czy przerażona. A ty co? O, powiem ci, że mam pełne spodnie wiadomo czego. Ale jesteś mrówką. Mrówki też mają spodnie, powiedziała mrówka. No widzisz, no i co zrobimy? I znowu zaczęła szarpać bramę. Kaśka, ty się lepiej zastanów, co ty robiłaś ostatnio w swoim życiu, rzekł młodzieniec będący mrówką. O wiesz, ciągle bujałam w wyobraźni. To wyobrażałam, to tamto i powiem ci szczerze, że ciebie też wyobrażałam któregoś dnia, że jesteś mrówką. Jak mi tego dnia, pamiętasz, bardzo dokuczałeś, pomyślałam, a zamień się w mrówkę. Wszystko to było w mojej wyobraźni. Kaśka, jak mogłaś tak zrobić? No, przyznałam ci się. Po prostu dokuczałeś mi. I pomyślałam w wyobraźni będąc, stań się mrówką i już.
No ale powiedz, Kaśka, wyobrażałaś kiedykolwiek taką wielką bramę? Tak, przypominam to. Jak miało prawo być mi czasami smutno i źle w rzeczywistości, to będąc w wyobraźni, pomyślałam, że taka brama by mi się przydała, żebym została w tej wyobraźni i w niej była, bo w rzeczywistości było mi smutno i źle wtedy. Kaśka, mamy wszystko na twoje życzenie. Utknęliśmy w wyobraźni. No i cóż, myślisz, że będziemy tu tak długo? I wtedy odezwała się brama. Będziecie tutaj całe 2 lata. Kaśka, to niemożliwe. Kto to powiedział? Tak to wydawało się, że to ta brama. Tak, to ja, brama. 2 lata tu będziecie. Kaśka, coś ty narobiła. Kazik, ale przecież ja byłam bez świadomości, że można utknąć w wyobraźni. Westchnęła, a później nawet zaczęła płakać z bezradności. Wzięła mrówkę na swoją rączkę, przytuliła się do ściółki leśnej i zasnęli. Rano, skoro świt, obudzili się. Kaśka spojrzała w miejsce, gdzie była brama i zobaczyła, że jej brak. Spojrzała na rękę, czy jest mrówka, ale Kazik leżał koło niej. Kazik, jesteśmy w rzeczywistości. Tak, widzę. Widzę. Kaśka, pamiętaj, na całe życie. W wyobraźni możesz być chwilkę, ale żyj w rzeczywistości. Tak, już wiem. Wstała, otrzepała spódnicę, a właściwie sukienkę i oboje wrócili do swoich domów. Od tego dnia Kaśka w wyobraźni była tylko tyle, ile potrzebowała, żeby coś przemyśleć, zastanowić się bez bujania w obłokach. I żyła już też w rzeczywistości. Tyle na dzisiaj. Cześć wam.